Witam Was, moi drodzy widzowie i słuchacze. Czy to możliwe, że ostatnia bitwa templariuszy nie rozegrała się we Francji, lecz na ziemiach polskich? Że wśród lasów Pomorza i murów średniowiecznych warowni rozbrzmiewał jeszcze raz okrzyk zakonu, który miał zniknąć z historii. Dziś opowiem Wam o zapomnianym epizodzie templariuszy w Polsce, o tajemnicy, w której legenda splata się z faktami, a historia nabiera zupełnie nowego znaczenia. Zostańcie ze mną, bo ta historia może zmienić to, co dotąd sądziliście o końcu templariuszy. Noc, cisza w kaplicy templariuszy w Chwarszczanach, drży blask pochodni na ścianie. Rycerz w białym płaszczu z czerwonym krzyżem klęczy. Modli się, jakby przeczuwał, że to jego ostatnia noc. Rok 1312. Klemens V podpisuje bullę, która kończy istnienie jednego z najpotężniejszych zakonów średniowiecza – templariuszy. We Francji ich bracia płoną na stosach, a nad Europą zapada cisza. W Polsce historia potoczyła się inaczej. Nie było stosów, nie było zdrady, była tajemnica, która przetrwała wieki. Dziś opowiem Wam o templariuszach nad Wisłą. O zakonnikach, wojownikach, którzy bronili granic, stoczyli bitwy, budowali zamki i zostawili po sobie legendę, która do dziś rozpala wyobraźnię. XII wiek. Na wschodzie płonie Jerozolima. Po pierwszej wyprawie krzyżowej powstaje nowy zakon. Ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Świat ich zna jako templariuszy. Zamieszkali na wzgórzu świątynnym w ruinach dawnej świątyni Salomona. Nosili białe płaszcze z czerwonym krzyżem, a ich dewizą było: nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Twojemu dajemy chwałę. Ich wiara była twarda jak stal ich mieczy. W krótkim czasie stali się potęgą militarną, gospodarczą, duchową, a ich sława dotarła także nad Wisłę. Około roku 1155 pierwsi templariusze przybyli do Polski. Za panowania Bolesława Kędzierzawego i dzięki poparciu książąt zachodniopomorskich Barnima I i Warcisława III otrzymali pierwsze nadania ziemskie. Ich siedziby powstały w Chwarszczanach, ich głównej komandorii, Rurce, Czaplinku, Myśliborzu i na Śląsku, w Oleśnicy Małej. Budowali kaplice, warownie i folwarki. Ziemie templariuszy stawały się wzorem gospodarności. Mieli młyny, karczmy, warsztaty kowalskie, a nawet własne porty rzeczne. A ich powołaniem nie była tylko praca. Templariusze byli zbrojnym zakonem, a Polska, zwłaszcza Pomorze Zachodnie, była wówczas granicą chaosu. To nie była kraina pokoju. Brandenburgia rosła w siłę, Piastowie walczyli między sobą, a Pomorze było łakomym kąskiem dla każdego, kto miał armię. Templariusze stali się murem obronnym między księstwami polskimi a niemieckimi margrabiami. Ich komandorie występują w dokumentach jako Milites Christis in Confinio, rycerzy Chrystusa na pograniczu. W połowie XIII wieku Barnim I i jego brat Warcisław III poprosili templariuszy o wsparcie w walce przeciw margrabiom brandenburskim. To wtedy zakon po raz pierwszy chwycił za broń na ziemiach polskich. Nie zachowały się kroniki bitew, ale wiadomo, że w latach 1240-1250 templariusze stoczyli potyczki w okolicach Myśliborza i Czaplinka. Były to małe wojny o grody, o trakty, o granice, ale ich miecze lśniły nad polską ziemią. Rok 1241. Książę Świętopełk Gdański prowadzi swoje wojska na południe. Jego celem jest Czaplinek, twierdza templariuszy, sprzymierzonych z jego wrogami, książętami zachodniopomorskimi. Zamek templariuszy leży na wzgórzu, otoczony wodami Drawy i Dobrzycy. Kiedy nadciągają oddziały Świętopełka, bracia zakonni zamykają bramy. Rozpoczyna się oblężenie, strzały świstają w powietrzu, płoną dachy w okolicznych chat, a w kaplicy templariusze modlą się słowami psalmów. Według jednej z pomorskich kronik padli w obronie krzyża, nie oddając chorągwi aż do ostatniego brata.
Zamek spłonął, ale zakon przetrwał. Kilka lat później templariusze odbudowali Czaplinek, a książę Branim nagrodził ich nowymi ziemiami. To była jedyna w źródłach potwierdzona bitwa templariuszy w Polsce. Mała, lokalna, lecz symboliczna. Bo pokazuje, że templariusze nad Wisłą nie byli tylko duchownymi, byli rycerzami w pełnym znaczeniu tego słowa. Koniec XIII wieku. Zachodni sąsiedzi nie śpią. Margrabiowie brandenburscy prą na wschód. Zajmują Lubusz, niszczą osady, grabią dobra templariuszy. Zakon odpowiada siłą. Z Chwarszczan i Rurki wyruszają zbrojne wyprawy odwetowe. Kronikarze wspominają o nocnych napadach i odzyskanych dobrach. To nie była wielka bitwa, raczej ciągłe pograniczne starcia, które hartowały zakon i czyniły go postrachem rabusiów. Za tę służbę książęta nagradzali templariuszy nowymi nadaniami. Ale nad światem zakonu zaczął gromadzić się cień. Rok 1307. We Francji króluje Filip IV Piękny, władca zadłużony po uszy u templariuszy. W piątek 13 października wydaje rozkaz aresztować wszystkich templariuszy. Zarzuty: herezja, bluźnierstwo, kult szatana, prawda, zazdrość i chciwość. Wielki mistrz Jakub de Molay zostaje spalony na stosie. Według przekazów miał krzyknąć: Klemensie, Filipie, wezwani jesteście przed sąd Boży, nim rok minie. I rzeczywiście, obaj zmarli w ciągu roku. W 1312 roku papież Klemens V bullą Vox in excelso rozwiązał zakon templariuszy. Do Polski wieść o upadku zakonu dotarła późno, ale tutaj nikt nie rozkazał aresztowań, nikt nie rozpalał stosu. Templariusze nad Wisłą odeszli w ciszy. Zgodnie z papieskim rozporządzeniem ich majątki przejęli Joanici, rycerze świętego Jana. Na Pomorzu Zachodnim przejęli Chwarszczyny i Rurkę, na Śląsku Oleśnicę Małą, w Wielkopolsce mniejsze posiadłości. Niektórzy dawni templariusze po prostu przywdziali czarne płaszcze z białym krzyżem i kontynuowali życie w nowym zakonie. Inni zniknęli. Ich nazwiska przepadły w milczeniu. Ale nie wszyscy zgodzili się z rozkazem Rzymu. Ludowa tradycja Pomorza mówi, że gdy papiescy wysłannicy przybyli do Chwarszczan, by przejąć majątek, templariusze odmówili. Zamknęli bramy, odparli żądania i bronili się aż do końca. Według legendy kaplica stanęła w ogniu, a płomienie widziano z odległych wsi. Mieszkańcy mówili potem, że nocą słychać dzwony i kroki rycerzy w zbrojach, a wśród ruin widać postacie z czerwonym krzyżem. Archeolodzy faktycznie znaleźli w Chwarszczanach ślady pożaru z XIV wieku. Nie wiadomo, czy to ślady tamtej walki, czy zwykłe zniszczenia. Ale legenda mówi jasno: templariusze w Polsce zginęli z mieczem w dłoni, nie oddając swojego krzyża. Kaplica w Chwarszczanach stoi do dziś. W jej wnętrzu zachowały się malowidła z XIII wieku, rycerzy modlących się do Madonny. Niektórzy badacze uważają, że to autentyczne wizerunki polskich templariuszy. W podziemiach odkryto fragmenty cegieł z tajemniczymi znakami, których znaczenie do dziś nie odczytano. Ludzie wierzą, że gdzieś pod ziemią ukryty jest skarb zakonu, złoto, relikwie, a może kielich, z którym templariusze odprawiali mszę w Ziemi Świętej. Ale może prawdziwym skarbem jest co innego. Ich wiara, dyscyplina i odwaga, która przetrwała w pamięci ludzi. Tak kończy się historia templariuszy w Polsce. Nie w huku bitew, nie w ogniu stosów, lecz w ciszy ruin, które do dziś szepczą o przeszłości. Rycerze świątyni odeszli, ale ich krzyż pozostaje, bo każda epoka potrzebuje swoich tajemnic i swoich rycerzy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.